Cześć! Dawno nie było jajka ze sklejki, więc dziś film właśnie o nim. Zapraszam do oglądania. Sklejkową bazę maluję najpierw białą farbą akrylową. To moje jajeczko ma 15 cm wysokości. Serwetka jesienna do wielkanocnego jajka, no czemu nie, nikt tego nie sprawdza. Z serwetki wycinam interesujące mnie fragmenty, następnie serwetkę rozwarstwiam i strzępię brzegi. Na podstawie ze sklejki zaznaczam, gdzie przykleję jajko akrylowe. To moje jajeczko ma 10 cm wysokości. Następnie kleję do dekupaż, przyklejam serwetkę we wcześniej zaznaczonym miejscu. Po zabezpieczeniu pracy lakierem przygotowuję i przyklejam wyciski. Wyciski przyklejam, kiedy są jeszcze mokre, aby ładnie dopasowały się do krzywizny jajka akrylowego. Zresztą, jak pewnie zauważyliście, ja praktycznie zawsze przyklejam wyciski na mokro. Jest mi tak po prostu wygodniej. No i podczas przyklejania wycisków, tych, które będą najbliżej jajka akrylowego, trzeba pamiętać, aby zostawić wystarczającą ilość miejsca na jajeczko. Warto co jakiś czas je przymierzyć i sprawdzić, czy wszystko pasuje, aby uniknąć przykrej niespodzianki na koniec. No i pamiętajcie, że ta masa delikatnie się kurczy podczas schnięcia, dlatego warto po prostu bezpiecznie jest zostawić troszeczkę większy odstęp.
Kiedy wyciski są już suche i zabezpieczone lakierem, przystępuję do malowania. Maluję nie tylko wyciski, ale też tło na serwetce. Farby wyschły, pracę kolejny raz zabezpieczyłam lakierem i teraz na wszystkie wyciski nakładam farbę Vintage Effect w kolorze brązowym, a następnie jej nadmiar ścieram ręcznikiem papierowym. Farbę nakładam pędzelkiem, tak aby dostać się we wszystkie zakamarki. Myślę, że do tego typu zdobienia sprawdziłaby się też zwykła brązowa farba akrylowa, delikatnie rozwodniona. No ja użyłam tej farby Vintage Effect, dlatego że mam, ale też dlatego, że bardzo lubię ten taki jej ciepły odcień. I jeszcze jedna istotna sprawa. Pamiętajcie, aby pomalować też podstawę jajeczka. Zostało mi troszkę farby na podkładce, więc ochlapałam jeszcze tło dookoła serwetki. Farby wyschły, zabezpieczam więc pracę lakierem. Warto jest zabezpieczać pracę lakierem po każdym etapie, dlatego że z lakieru możemy usunąć ewentualne błędy. Klejem magicznym przyklejam akrylowe jajko do mojej podstawy. Sklejkowe jajko i podstawa jeszcze na surowo są dość mocno spasowane, więc po pomalowaniu ciężko jest umieścić jajko w podstawie. Ja usuwam farbę z jajeczka papierem ściernym, ale tak z wyczuciem, aby nie usunąć jej za dużo. No i nie powiedziałam o tym wcześniej, ale przy przyklejaniu wycisków też nie przyklejajcie ich na samym dole, bo po prostu uniemożliwi to umieszczenie jajka w podstawie. Ostatni etap to ozdobienie pracy sznurkiem satynowym. Ja przyklejam go dookoła akrylowego jajeczka i pod nim doklejam jeszcze kokardkę z tego samego sznurka. Gotowe jajeczko prezentuje się tak. Nic trudnego, a efekt końcowy całkiem przyjemny. Jeśli podoba Wam się moja twórczość i macie ochotę mnie wesprzeć, możecie postawić mi kawę. W opisie filmu, poza listą składników, których użyłam do tego jajeczka, znajdziecie też link do kawiarni. Tymczasem żegnam się z Wami, pięknie dziękuję za uwagę i jak zawsze zachęcam do subskrybowania mojego kanału.